W dzisiejszym odcinku opowiemy wszystko na temat Frencha. Jak dopasować końcówkę do konkretnego kształtu oraz jak zrobić śnieżno-białą końcówkę French lub ozdobić ją neonowym ombre. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Paulina Walaszczyk, Hej kochani! która pokaże nam, Jak wykonać Frencha, ale nie takiego zwykłego. Frencha w wersji neonowej. zatem French bez tajemnic, czas start! French to prawdziwa klasyka, która może być wykonana na setki sposobów. Nawet jeśli Twoja klientka kocha abstrakcyjne, szalone zdobienia, to prędzej czy później może nadejść taki moment, w którym przyjdzie i poprosi o Frencha, na przykład w wersji neonowej, którą za chwilę zaprezentujemy. Dlatego warto wiedzieć, jak wykonać Frencha, bez względu czy jest 2005, 10 czy 2050 rok. Najpierw zacznijmy od białej końcówki, a później pokażemy tą neonową wersję, którą dla Was przygotowaliśmy. Zaczynamy! Wszystko zaczyna się od tego, na jakim kształcie pracujemy. Czy jest to migdałek, owal czy kwadrat. I tutaj zaczynają się schody. Jak to zrobić, żeby każda biała końcówka była idealna na każdym paznokciu? Tutaj wchodzi żelazny schemat Pauli. Najpierw ustalamy punkty końcowe wąsów naszego Frencha. Jeśli paznokieć jest w kształcie migdałka, jest to 1 punkt na środku wolnego brzegu. Jeśli owal, punkty są 2, blisko środka. A jeśli malujemy Frencha na kwadracie, to są to 2 punkty dzielące wolny brzeg na 3 równe części. Następnym krokiem jest ustalenie, jak wysoko będą sięgać nasze wąsy po bokach paznokcia. Dla Pauli maksimum to mniej więcej połowa całkowitej długości paznokcia. Ważne, aby punkty końcowe były na równej wysokości po obu stronach. Czas na połączenie kropek. Niewielką ilością Mr. White'a przy pomocy pędzelka 007 prowadzimy proste linie. Tak ukazuje się wstępny kształt naszego Frencha. Zobaczcie, że im szerszy kształt mamy, czyli na przykład na kwadracie, linie oddalają się od siebie, a im węższy jest koniec, czyli na przykład na migdałku, linie łączą się w punkt. Czas na wysokość Frencha, czyli jego grubość. Tutaj wystarczy jedna prosta kreska. To, jak wysoko chcecie ją namalować, zależy od Was. Paula robi ją zwykle nie wyżej niż na 1/4 całkowitej długości paznokcia. Czas zaokrąglić wszystkie ranty. Również zrobimy to pędzelkiem 007 i Mr. White'em. Zaczniemy od środkowej linii i dociskając pędzelkiem pod kątem 45 stopni do powierzchni, poprowadzimy łuk, kończąc na liniach wąsów. Najpierw z jednej strony, a później to samo zrobimy z drugiej. I tutaj mamy dla Was pro-tipa. Jeżeli jesteś praworęczna i problematyczne jest dla Ciebie wymalowanie lewej części Frencha, to można sobie odwrócić rękę i voilà! Nadal wykonujemy prawą stronę łuku. To samo dotyczy osób leworęcznych, które być może mają problem z tym, żeby wymalować prawą część łuku. Wystarczy odwrócić rękę. Prowadzimy linię jednostajnie i płynnie. Łączymy wszystko w łuk. Szablon na idealny French mamy gotowy. Czy to było trudne? Pewnie tak, dlatego że na początku wszystkie rzeczy, które wykonujemy po raz pierwszy, nie są łatwe. I właśnie dlatego warto ćwiczyć. Najlepiej na tipsach, aby nabrać takiej wprawy, że pewnego pięknego dnia, kiedy nasza klientka zażyczy sobie Frencha, my go wykonamy w kilka sekund. I wtedy pomyślcie, jaka to będzie satysfakcja. Pozostaje nam tylko wypełnić powstały szablon hybrydą. Będziemy pracować pędzelkiem 004. Nabieramy niewielką ilość produktu i malujemy końcówkę, pamiętając, aby warstwa nie była zbyt gruba i nie miała smug. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. W taki sposób będziemy pracować na dłoni. Ale zanim przejdziemy do stylizacji, jeszcze sobie przerobimy najczęstsze błędy, które zauważyliśmy u naszych kursantek podczas szkoleń, kiedy uczymy się Frencha. Grzech pierwszy. Za duża ilość Mr. White'a. Jeśli zaaplikujemy białą hybrydę za grubo, będziemy mieć problem z utwardzeniem oraz powstanie nieestetyczny duży uskok. Z kolei jeśli przyoszczędzimy zbyt mocno i położymy produkt za cienko, usiłując rozsmarować go po całości, zrobimy sobie smugi. Jeśli namalujemy Frencha za wysoko, stanie się zbyt szeroki i wizualnie pogrubimy i skrócimy paznokcie. Zbyt nisko namalowany French to zależy od stylu. Wiele dziewczyn maluje cieniutkie Frenche i to też wygląda fajnie. My dzisiaj skupimy się na tradycyjnej proporcji, chociażby dlatego, aby nasze przejścia tonalne były bardziej widoczne. We Frenchu ważny jest stopień jego wygięcia. Jeśli zbyt wysoko poprowadzimy wąsy, powstanie nam tak zwany dramatyczny uśmiech. Ta wersja nie będzie pasować do każdego kształtu, a ewentualny błąd podczas pracy będzie dość mocno widoczny. Z kolei zbyt mało wygięty French przestaje być Frenchem. Taka wersja będzie dobrze wyglądać na stopach. Na rękach obroni się, jeśli będzie cieniutki, a paznokcie będą kwadratowe. Pora wykonać dzisiejszą stylizację.
Paula uzupełniła wcześniej paznokcie Mineral Base Natural. Do Frencha użyjemy białą hybrydę Mr. White jako podkład, następnie wykonamy ombre gąbeczką kolorami Fluo Maniac, Neonek, Ave Neon i La Bamba. Całość zabezpieczymy wet lookiem. Jak widzicie, paznokcie mamy już uzupełnione i nie przecieraliśmy ich żadnym cleanerem. Będziemy pracować na świeżo utwardzonej mineralce. Paznokcie są owalne, więc zastosujemy odpowiedni do tego kształtu schemat. Pędzelkiem 007 nabieramy Mr. White'a i malujemy punkty, linie po boku, wyznaczamy wysokości i łączymy wszystko w łuki. Dobieramy większą ilość i wypełniamy całość 004. Palec ląduje w lampie na 30 sekund. Na kolejnym paznokciu pracujemy dokładnie tak samo, czyli punkty, boki, wysokość, łuki i wypełnienie. Kiedy na każdym paznokciu pojawi się nam piękny, idealny French, to mamy dwie możliwości. Albo pokryjemy go wet lookiem lub tip-topem i otrzymamy śnieżno-białego Frencha malowanego, albo, tak jak w naszym przypadku, działamy dalej z neonami. Przygotowujemy gąbeczkę, wycinamy ją zdecydowanym ruchem, tworząc szeroki stempel. Tym razem nie umieszczamy gąbeczki wzdłuż w zaciskarce, a w poprzek, aby stemplować tylko końcówkę na całej szerokości. Powstały nam w ten sposób dwa szerokie stemple. Gąbeczkę czyścimy z farfocli na szablonie. Na szkiełko wykładamy krople koloru Fluo Maniac, Ave Neon i La Bamba. Przy pomocy pędzelka 004 pokrywamy biały French na małym palcu kolorem Fluo Maniac. Warstwa koloru nie jest obfita, nie chcemy spowodować pogrubienia końcówki, a jedynie pokryć ją neonem. Przymrażamy przez 15 sekund w lampie. Następnie na Frenchu na palcu serdecznym dajemy krople Fluo Maniaca i Neonka i blendujemy kolory gąbeczką. Teraz dokładnie widać, w jakim celu nasz stempel został umieszczony w poprzek. Ruchami pulsacyjnymi cieniujemy kolor, przechodząc z jednej strony na drugą, pamiętając, aby za każdym razem, kiedy pokrywamy wąsy Frencha, pracować tylko jedną stroną gąbeczki. Zobaczcie ten ruch. Jeśli gąbeczka wchłonie za dużo produktu, możemy śmiało dodać znów po kropelce i blendować dalej. Tak, gąbeczka pije zamiast oddawać kolor na początku ombre, dlatego przy pierwszej warstwie ombre można dodać jeszcze więcej koloru. Na środkowym paznokciu wykonamy taką samą procedurę, ale użyjemy dwóch innych kolorów, Neonka i Ave Neon. Odwracamy zaciskarkę i używamy drugiej strony stempla. Blendujemy od prawej do lewej. Czas na czyszczenie skórek i Frencha. Nasączamy wacik w cleanerze Wipe Off, ocieramy o niego pędzelek, aby się delikatnie zwilżył. Najlepiej użyć kwadratowej strony naszego pędzelka dwustronnego do żelu i rantem wytrzeć powierzchnię powyżej Frencha. Wacikiem z Wipe Off oczyszczamy też wały boczne i przymrażamy w lampie przez 15 sekund. Na paznokciu wskazującym Frencha pokryjemy kolorem Ave Neon, który nabieramy ze szkiełka pędzelkiem 004. Tak jak w przypadku Fluo Maniaca, koloru dajemy tylko tyle, aby pokrył naszą biel, a nie pogrubił Frencha. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Czas na wzmocnienie naszego ombre. Znów dokładamy kropelki neonu na palcu serdecznym i blendujemy tak jak poprzednio, ruchami od boku do boku, unosząc gąbeczkę przy wąsach. Powtarzamy krok na palcu środkowym przy użyciu Neonka i Ave Neon. Czyścimy French i skórki i przymrażamy w lampie. I tak oto przeszliśmy do ostatniego kroku, czyli do wycisku. Wyrównujemy kolor pozostałością produktu z gąbeczki i ruchy mamy takie same jak wcześniej, jednak nie dodajemy już kropelek produktu. Wycisk też zrobimy na obu paznokciach na raz, następnie ponownie oczyszczamy je i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przechodzimy do kciuka. Pędzelkiem 004 nabieramy ze szkiełka porcję koloru La Bamba i nakładamy cienką warstwę na biały French. Utwardzamy go osobno w lampie przez 30 sekund. Już prawie gotowe, wystarczy wszystko zabezpieczyć topem. Użyjemy wet looka, który dzięki swojej konsystencji idealnie wyrówna mały uskok między Frenchem a nadbudową z mineralki. Wet look w roli topu na hybrydzie? Tak, jeśli wzmocniliśmy tą hybrydę bazą hybrydową na początku naszej pracy. Wet look się świetnie nadaje dla tych osób, które lubią taki średnio gęsty top, którym można pięknie wyrównać powierzchnię i stworzyć przepiękną linię światła, bo nie uśmiechu. Top nakładamy cienką warstwą na całość paznokcia, a następnie dodajemy malutką kropelkę na łączeniu Frencha z nudem i rantem pędzelka wyrównujemy uskok. Możemy też odwrócić rękę, aby top sam się wypoziomował. Przymrażamy przez 10 sekund. Tak samo pracujemy z każdym paznokciem z osobna. Kiedy wykonamy aplikację topu na palcu wskazującym, całość ląduje w lampie na 60 sekund. Pamiętajmy, aby wydłużyć czas utwardzania topu, jeżeli nałożyliśmy go tak szczodrze, tak? On się po prostu musi dobrze utwardzić. W ten sposób uzyskamy przepiękny, długotrwały połysk.
Na kciuku także nakładamy wet looka, wyrównujemy i utwardzamy przez 60 sekund. Po utwardzeniu odczekujemy około minuty, aby top ostygł i przecieramy warstwę dyspersyjną cleanerem Super Shine, pamiętając, aby użyć kilku osobnych wacików, co zagwarantuje idealne usunięcie lepkiego filmu na powierzchni. Jeszcze tylko wypolerowanie suchym wacikiem nadmiaru cleanera i gotowe. Zobaczcie, jak prezentuje się nasz neonowy French. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak często obecnie wykonujecie Frencha. Jeśli spodobały Wam się paznokcie z neonową wstawką, to zapraszam na odcinek, w którym tłumaczymy... Zapraszam na odcinek, w którym tłumaczymy, jak wykonać rufian manicure również z naszą najnowszą kolekcją Fluomania. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!